Powracam do Tajlandii, a konkretnie na jej południe. W każdym materiale staram się być autentyczny oraz dzielić się z Wami moją perspektywą i doświadczeniami ze strony podróżnika aniżeli turysty. Dlatego niekomfortowe miejsca czy sytuacje nie są dla mnie czymś, czego unikam, a wręcz przeciwnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znowu w Tajlandii. Za mną jest galeria, tym razem Phuket, trochę bardziej na południe. I dałem drugą szansę Tajlandii. Tak jak powiedziałem, nie dotrzymałem. Może nie tyle co nie dotrzymałem słowa, bo nikomu nic nie obiecywałem. Jednak sobie samemu obiecałem, że raczej do Tajlandii już nie pojadę. Ale jestem taki, że zawsze daję drugą szansę, więc postanowiłem, że odwiedzę jeszcze raz to miejsce. I w tym odcinku spróbuję powiedzieć, czy warto, czy w 2025 roku warto jechać na Phuket, bardziej czy warto ze strony nie turystycznej, a ze strony podróżniczej. Czyli dowiecie się, jakie są mniej więcej tutaj ceny, jak tu wygląda, na co uważać, bo nie ukrywam, jest lepsze miejsce, zdecydowanie lepsze miejsce niż Bangkok, ale czy na dłuższy czas, tego dowiecie się w tym materiale. Dobra, przede wszystkim trzeba doprecyzować. Konkretnie jestem teraz na Patong Beach i wydaje mi się, że jest to jedna z takich, jeżeli chodzi przy plaży, miast na całej wyspie. Wyspa mierzy około 50 km długości. Patong jest takim najbardziej zatłoczonym miejscem, jeżeli chodzi przez turystów. Przede wszystkim jestem na Patong. Byłem jeden dzień jedynie tylko w Starym Mieście, czyli tak zwany Old Town, i nie mogę się wypowiedzieć dużo, jednak no tutaj spędziłem teraz około 5 dni, więc mogę powiedzieć o Patong, więc powiedzmy, umówmy się, że wypowiadam się o mieście Patong, które jest, chyba mi się wydaje, najbardziej zatłoczone przez turystów i najbardziej okupowane przez samych Rosjanów, Arabów i Chińczyków. Jest ich tutaj bardzo dużo. No mi się wydaje, że nawet tak mi się wydaje, no to są moje obserwacje, że więcej jest po prostu tutaj ludzi z zagranicy niżeli lokalnych, no i też się nie ma co dziwić. Ale żeby nie było, zacznijmy sobie od takich pozytywów. Jeżeli chodzi o pozytywy, no to przede wszystkim pogoda jest zdecydowanie bardziej stabilna, jest bardziej słonecznie, chciałem powiedzieć deszczowo, no to by nieprawda, bo jedynie dzisiaj od 5 dni pierwszy deszcz spadł, więc nie jest źle, gdzie w Bangkoku co drugi dzień to był deszcz i praktycznie pochmurne niebo. Jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o ceny, no tu niestety już tak nie możemy zacząć pozytywnie, bo są, i to jest odczuwalne, oczywiście to jest dalej tanie, one są dalej małe, jednak odczuwalnie, jeżeli byliście w innych krajach, albo po prostu byliście w Bangkoku czy gdzieś, to widzicie, że te ceny są o wiele wyższe, jeżeli tu będziecie, więc no jest trochę drożej, nie da się ukryć, i nawet za podstawowe rzeczy typu pranie, typu wejściówki jakieś do klubów, tak dalej, jest bardzo podobnie. I tak jak widzieliście z tyłu, przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest to, że po prostu w tym mieście wszyscy się Was będą czekać. I nieważne, czy to będzie z masażu salonu, czy to będą Hindusi, którzy sprzedają jakąś elektronikę, jakieś słuchawki Apple'a, które są fejkowe, wszystko będą po prostu Wam próbować sprzedać i tak dalej. I wszystkie, naprawdę, ja chyba nigdy nie widziałem, żeby było tyle salonów masażu na 1 km². To jest po prostu chyba tutaj rekordzista, jeżeli chodzi o to. Myślałem, że w Mui Ne w Wietnamie to jest po prostu najwięcej, ale tutaj okazuje się, że mamy zwycięzcę jak na razie, jeżeli chodzi o salony masażu na metr kwadratowy, na km², przepraszam. Nie możemy zapominać, że są też różne inne części, bardziej spokojne i tańsze na wyspie. To jest zachodnia część całej wyspy, najbardziej chyba okupowana. Zapomniałem też dodać, że musicie na pewno być uważni, musicie sobie zdawać z tego sprawę. Nawet nie musicie być przystojni, tak naprawdę dla każdej dziewczyny tutaj, która pracuje w salonie masażu, to każdy mężczyzna jest przystojny, więc nie możecie ulec złudzeniu, że jesteście przystojni. Może jesteście, może nie, to nie jest mi do oceny, ale
nie jesteście jedyni przystojni, a jeżeli macie kasy, to jesteście chyba najprzystojniejsi i dziewczyny po prostu się nie pierdolą z wami, żeby klepnąć was w dupę, żeby złapać was nie wiadomo gdzie. I miałem już parę takich sytuacji. Jest to, mi się wydaje, tutaj na porządku dziennym. No, nie jest to nic takiego, coś co panowie nie będą lubić. Wręcz przeciwnie, no, u nas to by się spotkało w ogóle z takim hejtem, jakby było odwrotnie, że skończyłoby to się na jakichś sądach i tak dalej. No a tutaj to nikt na to nie reaguje. No, tu jest większość tych osób na ulicy, które tutaj widzę, to są tak naprawdę mężczyźni. Nawet powiedziałbym, że 70%. Większość dziewczyn, jak widzicie, pracuje w jakichś salonach masażu, w jakichś klubach i restauracjach. To są chyba takie trzy najczęściej miejsca, które tutaj można spotkać. No nie licząc jakichś poszczególnych aptek i tak dalej, co oczywiście, że musi być. Ale imprezy, jeżeli chodzi o imprezy, są one tutaj tak naprawdę codziennie, więc jak przyjedziecie w piątek, to nie ma znaczenia, bo możecie w poniedziałek, we wtorek pójść na imprezę i po prostu nie musicie czekać całego tygodnia, żeby cokolwiek się działo. Dobra, dochodzimy właśnie do takiej głównej ulicy, czyli tak zwane, nawet nie pamiętam jak to się nazywało, coś na by, Bangla Road, tak zwane. Dzieje się tu niesamowicie. Dodam, że ja się muszę do was drzeć. Nie wiem, czy mnie w ogóle będzie słychać w tym materiale, ale jak widzicie, wszędzie próbuję oferować wejścia do klubu. Na każdym rogu Hindusi sprzedają swoje podrabiane jakieś produkty, które ściągają z Wietnamu, z Chin. No i nie powiem, bo sam takowe kupiłem. Buty, które tutaj widzicie. Jednak musicie uważać turbo na osoby, które próbują was oskamować. Wiem to chyba dokładnie w tym sklepie, więc musicie uważać, bo zawyżają ceny o 50%. Na pewno trzeba negocjować i musicie twardo grać. Mi chciał sprzedać za 2000 batów, ostatecznie kupiłem za 1100 batów i dało się, dało. Dobra, ale dla kogo rzeczywiście to miasto jest? Na pewno dla kogoś, kto chce się pobawić i spędza wakacje albo czas wolny na piciu, imprezowaniu i robieniu innych rzeczy. Nawet nie będę wspominał jakich. To jest miasto idealne. Czy dla podróżników, takich jak ja, którzy po prostu podróżują, żeby zwiedzać, patrzeć jak gdzie inaczej co wygląda? Raczej nie. Raczej nie jest to miasto marzeń, szczególnie jak ktoś ma strategię, żeby tanio podróżować, mimo że może mieć pieniądze czy nie mieć ich, to miejsce na pewno wyście z niego trochę więcej pieniędzy za jeszcze gorszą jakość, więc tego trzeba się na pewno spodziewać. Nie można też popadać w skrajność, bo nie o to chodzi, że jest drożej, to znaczy, że jest drogo. Na pewno jest taniej dalej, ale nie jest tak tanio, jak po prostu może być. Bilecik mam, więc widzimy się na Krabi już za 2 godziny. Wybrałem busa ze względu na to, że jest ekonomiczniej. Dałem około, nawet chyba 20 zł to nie kosztowało, więc mega fajnie, a na aplikacjach typu Go Asia to około 40 zł, więc zobaczcie, 2 razy więcej na jakichś pośredniczych aplikacjach, a tutaj za niecałe 20 zł na przeliczeniu, więc super. Kolejny dzień, Tajlandia, w zasadzie już przedostatni. Wyruszam do Malezji za niedługo. Jak na razie jestem na Krabi i powiem wam, że tak mi tutaj naprawdę urzekła natura tego Krabi. Jest mega pięknie, ale nie podoba mi się jedna rzecz, która mnie przywitała, a jest nią deszcz. Jak widzicie po drodze, może tu akurat nie jest dobry przykład tutaj. Kałuża, no już zdążyło wysnąć, teraz akurat nagrywam ten film
jak wyschło, ale generalnie jest cały czas deszczowo tutaj, odkąd jestem. I nawet widzę na mapie, że przed tym, zanim przyjechałem, też było deszczowo. Później będzie deszczowo, chociaż już sezon suchy też się zaczyna, więc spoko. Ale zobaczcie w ogóle, jaka tu jest super okolica. No, nie wiem, czy trafiłem na jakąś okolicę bogatych, czy coś. Ale naprawdę, zobaczcie, każde tutaj, tak powiem, mieszkanko, to wygląda po prostu obłędnie. Jestem tu już drugi dzień, ale nie wiem, czy raczej jest to miejsce do mieszkania na dłużej. Raczej bardziej bym powiedział, że to jest miejsce na to, żeby przyjechać, spędzić fajnie czas, zobaczyć przede wszystkim na Krabi, jaka tu jest natura. Zobaczcie, no nie mogę się po prostu napatrzeć. To jest coś niesamowitego, jak tu wszystko pasuje. Jeszcze to, że zbliża się teraz wieczór. Ja już nawet nie chcę sobie wyobrazić, jak tutaj jest, jak słońce zachodzi, jakie tutaj muszą być kolory. To jest po prostu coś pięknego. Ja bardzo lubię naturę, szczególnie naturę tropikalną. Na pewno, no im bliżej plaży, tym nie, ale jest taniej niżeli na Phuket. Turystów jest tak samo, to jest praktycznie bardzo blisko i transferów jest bardzo dużo z Phuket na Krabi, z Krabi na Phuket. Jest właśnie cała ta strefa jest turystycznie, więc trzeba się zawsze przygotować, że będą wszędzie turyści, no ale nie żyjemy, nie jedziemy na wakacje dla ludzi, ale nie podróżujemy tylko dla ludzi, a dla miejsc, więc moim zdaniem Krabi na pewno bardziej wygrywa niżeli Phuket. Tutaj właśnie daję wam dogrywkę do filmu, który właśnie teraz nagrywam z Krabi. Miałem tego nie nagrywać, ale generalnie uznałem, że jednak warto, żeby to nagrać, żeby wam pokazać po prostu, jak tutaj cudownie jest i że po prostu moim zdaniem, to jest oczywiście moje zdanie, że warto jest przyjechać bardziej na Krabi niżeli na Phuket. Jeżeli chcecie gdzieś zobaczyć, gdzieś podróżować, bardziej odpocząć, na pewno jest spokojniej. Jeżeli nie jesteście typem imprezowicza, na pewno to miejsce będzie dla was szczególnie lepsze. Zobaczcie, co odkryłem wśród tych domków. To jest po prostu wow. Teraz robi się coraz ciemniej, ale no i tak robi to mega efekt. Te palmy, te kokosy, w ogóle wszystko, co tutaj jest. Cała dzielnica, domki. Ciekawy jestem, ile te domki w ogóle rzeczywiście kosztują. W sensie to są chyba bardziej apartamenty, mieszkania, bo widzę, że tu jest, jak na taki domek przypada 4-6 mieszkań. Chyba jakoś tak, o ile dobrze widzę. Na pewno jest taniej niż jakiejś w Warszawie. Zobaczcie, no to jest po prostu coś niesamowitego. Jestem mega pod wrażeniem. To jest wow. A jakbyście byli ciekawi, jak wygląda właśnie plaża na Krabi, dokładnie Oinang, o ile oczywiście znowu dobrze wypowiadam tę nazwę. Dzisiaj pochmurnie, tak mogę powiedzieć, że zimno, może nie zimno, ale chłodno. 26 stopni po deszczu, ale dalej woda na pewno jest cieplejsza niżeli na zewnątrz. Tam w oddali jakieś tańce z pochodniami, nie wiem co, ale zobaczcie, te góry piękne, to jest coś niesamowitego, coś co, kurczę, nie mogę się napatrzeć. Chyba spędzę tutaj cały wieczór, nawet kraby, nie wiem, czy je dobrze będzie widać, ale też są. Tajlandia w 2025 roku to zupełnie inne miejsce niż kilka lat temu, przed napływem turystów. Więc jeśli wybieracie między Phuket a Krabi, to zależy tak naprawdę czego szukacie. Osobiście Krabi zrobiło na mnie dużo lepsze wrażenie, ze względu na spokój z naturą, czego ciężko szukać w większości miast na Phuket. Z tego miejsca chciałem wam podziękować za oglądanie tego filmu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja za 2 dni już lecę do Malezji, więc wyczekujcie i do następnego. Na razie.